Witam serdecznie z pokładu kolejnego z naszych samochodów. To Outlander PHEV z 2015 roku, chyba nawet z końcówki, ale jeszcze nie posiadający na środkowej konsoli przycisku pozwalającego na przejście w pełny tryb elektryczny. Ten samochód został zakupiony przede wszystkim do badań, jakby nie było tutaj pomysłu dużego na to, jak będziemy go wykorzystywać, ale jak widzicie, przejechał od nowości 123 tysiące i spisuje się nad podziw dobrze, nie psuje się, nic się z nim nie dzieje. No, oczywiście rozgrzebałem w nim program, no bo jakżeżby inaczej, i znalazłem pewne wady, które nie podobały mi się, a że używaliśmy to auto, więc postanowiłem te wady popoprawiać. Na pierwszy ogień poszło coś, czego nie byłem w stanie zrobić programowo, a otóż na pierwszy ogień poszła kwestia rozwiązania możliwości włączenia pełnego trybu elektrycznego. Takowego przycisku na konsoli nie ma, ponieważ tu jeszcze jest Eco, w nowszych modelach już go macie. No a tu na środku mamy tylko 4WD Lock, 4WD Lock, whatever jak to się mówi. No i taki przycisk trzeba było zrobić. Wyobraźcie sobie, że nie da się go zrobić programowo. Do tego celu musieliśmy zbudować osobny zewnętrzny, malutki moduł oraz taki maciubci, to Wam teraz pokażę, Buzera Bayera przycisk, on tu jest założony, produkujemy taki przycisk i teraz pasuje on tu jak ulał, wolne miejsce, jak go nacisnę, to teraz auto będzie całkowicie elektryczne, wyłączę, nie będzie. Oczywiście musimy mieć prąd elektryczny do tego, żeby taką rzecz można było sobie, na taką rzecz można było sobie pozwolić. Drugi bardzo duży problem to zima. Generalnie rzecz biorąc, to auto w sposób nachalny grzeje się za pomocą silnika spalinowego, nawet jeżeli ma energię w baterii, pomimo iż umie ogrzać się za pomocą elektrycznych grzałek. Także wytłumaczenie mu faktu, że nie opłaca się startować silnika, pierwotnie wydawało mi się, że nie będzie możliwe, bo trzeba będzie wziąć i porozumieć się z naszą centralną konsolą grzewczą, teraz wyłączoną, naszym sterownikiem klimatyzacji. Ale jak się okazuje, da to się zrobić w programie sterownika głównego, więc progi załączania zostały obniżone. Kiedyś w naszym boksie można było użyć i cały czas to się sprzedaje, można było użyć takiego adaptera, który pozwalał na zmianę wskazania czujnika temperatury kabiny, co pozwalało wydatnie zejść ze zużyciem użyciem silnika spalinowego, a co za tym idzie benzyny w momencie chłodów. Natomiast teraz da się to także zrobić programowo. To by było jakby taki wstęp. A teraz zobaczmy, co jeszcze można zrobić w takim aucie i co udało nam się zrobić, no oraz oczywiście, co się nam nie udało zrobić.